Dzień dobry. Dzień dobry.
wszystkim. Cześć. Cześć Staszku. Cześć. Jesteśmy w Zdzieszowicach, 10-tysięcznym mieście w województwie opolskim, gdzie znajduje się firma Stando, czyli firma największego i aktualnie chyba jedynego producenta maszynek do golenia w Polsce. A Zdzieszowice są znane z największej koksowni w Europie, produkującej koks oraz gaz koksowniczy i chemię dla przemysłu chemicznego w postaci tam jakichś półproduktów. Super, super. Fajnie też wiedzieć. Staszek w ogóle ma ogromną wiedzę też historyczną. Spędziliśmy trochę czasu ze sobą. Tyle, co ja się dowiedziałem o historii Polski, regionu, nowych nazw, to chyba przez całe życie tutaj się nie dowiedziałem, za co też serdecznie dzięki. Chciałem przeprowadzić ten wywiad tutaj ze Staszkiem, żeby pokazać Wam historię, żeby Staszek mógł opowiedzieć o swojej firmie, o tej pasji, o swoich maszynkach, bo wydaje mi się, że jest trochę mało informacji na temat Stando i w Polsce, i w Europie, i na świecie, a warto by było, żeby dowiedzieć się. Jeszcze w tym filmie zobaczycie przebitki z różnych miejsc, w których maszynki są łącznie wykonywane. To jest cały duży proces technologiczny. I zobaczycie, że to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest stodoła, w której się z iglakiem siedzi i się obrabia jakiś kawałek maszynki, później papierkiem i tyle. To taki już żart środowiskowy. Zobaczycie, jak to naprawdę wszystko wygląda. Przygotowałem kilka pytań. Staszku, jakbyś mógł tak pokrótce nam powiedzieć, wydaje mi się, że to będzie bardzo interesujące. Na samym początku, jak zaczęła się historia firmy? Co Ciebie zainspirowało do produkcji maszynek do golenia w Polsce? No i skąd nazwa Stando? Historia moich firm, w ogóle mojej działalności, kiedy zacząłem się bawić jakąś działalność gospodarczą, sięgała początku lat 90., przełom lat 89-90. Wtedy zaczął się ten boom na taką drobną działalność i z przerwami w różnych branżach coś tam pracowałem. Około 2015 czy 2016 roku trafiłem na forum Brzytwa. Szukałem pędzla. U nas otworzyli Rossmana i kolega, który się golił tradycyjnie, mówi, nie można pędzla kupić, nie? I kupił w Rossmanie, nie? Stwierdziłem, dlaczego nie można i skierowało mnie na forum Brzytwa. Tam się zarejestrowałem, w sumie chyba kilka dni później, znaczy z takim znanym kolegą Pimsem, to byliśmy wtedy nowicjuszem, to było jakoś połowa Ja w sumie niewiele wcześniej tam się zarejestrowałem. Ale ty już tam byłeś prawie moderatorem, ważną osobą. Tam bez przesady. Zakupy robiłeś grupowe, ja taki świeżak, tam stażu nie miałem i do zakupów grupowych trzeba było mieć staż jakiś, nie, kilka miesięcy, ileś tam postów, ale udało mi się, ty zamawiałeś głowice w magazynie, takie zwykłe za $4 i udało mi się, nie? Więc fajnie było, to już jest historia, niestety z mojego punktu widzenia, ale skupmy się na tobie, bo to tutaj na tym forum fajne rzeczy zacząłem się dowiadywać, wtedy jeszcze było to bardzo dobre forum, takie opiniodawcze, były recenzje, człowiek to czytał, odkrywał nowe mydła, jakieś nowe kosmetyki, już nie jakieś tam krem, który się tam nie nazywa Nivea, teraz jest Lider, nie, i jakieś tam wasy czy coś, tylko jakieś kosmetyki zachodnie. Nie było jeszcze dużo tych sklepów zachodnich, dostępu do nich, ale ja pamiętam, kupywaliście jakieś jedno mydło, później na 4, tak, i rozsyłanie, to się poznawało świat zachodu, czyli taki Pewex 2, nie? Tak, wysyłka na spółę, żeby taniej było. Tak, żeby taniej było, jakieś tam przewalutowanie, bo jeszcze nie można było, tak jak teraz płatności są w każdej walutach. No były czasy. I była tam akcja, że pojawiały się też pierwsze zachodnie maszynki, takie stalowe, nie? Bardzo drogie, to było wtedy poza zasięgiem większości ludzi, może tam ciebie było stać, kogoś tam, nie? Jakich to miał dobre zarobki czy coś i jakieś takie możliwości ściągał maszynkę za $200 czy coś. Wtedy pamiętam, jak kupiłem maszynkę za 200 zł i jakoś to się zastanawiałem, czy ja dobrze zrobiłem na tym. Broadcast robił taką akcję z rączkami, nie? Tak. Bardzo ładnie były zrobione, były elektropolerowane z jakiejś firmy na Górnym Śląsku, tam z Mysłowie czy z Rudy Śląskiej gdzieś załatwił. No i dobrze, i były takie później komentarze, a szkoda, że nie da się głowicy, Mirek tam coś rozeznawał,
Był taki chłopak z Gniezna, Kądziu, on wtedy studiował, nawet zrobił mi rysunki jakieś takiej głowicy. Ja nie miałem rysunków, ja nie mam ani programów jakichś technicznych, nie mam takiego talentu, żeby w jakimś programie technicznym zrobić, ale on mi zrobił fajnie, wymiarował rysunek, więc miałem taką podstawę, bazę pytać się, czy to można było. Zresztą Mirkowi też mówiłem, nie? No takie były początki, Jasne. takie zainteresowanie w ogóle tym, nie? To tak, inspiracja taka, super właśnie. A skąd nazwa Stando? Był taki... Bo ludzi pewnie ciekawi, żeby wiedzieli, żeby nie było jakichś historyjek, Tak, tylko prawda. Stando i autocysterna i Tak. Stachu Woziaw też, bo jest taka firma transportowa, to jest nazwisko. No. Był taki user na brzytwie, nazywał się Attila, miał taki nick Attila. On zasłynął na brzytwie zrobienie zakupu grupowego chyba Parkera, nie? Ludzi jest chyba z Wałcza czy skądś, nie? No, tam już nieważne. I on kiedyś do mnie pisał na jakimś tam messengerze, to Stando, coś tam, nie? Tak zaczął mnie nazywać. Tu blisko są Czechy, ja często jeżdżę w góry, jeździłem kiedyś często też na narty, tu w Jeseniki. No i na piwko na pewno. Też, i na zakupy jakieś piwne. I mam kolegów czeskich, nie? I tak jak Ci wczoraj opowiadałem, czym się różni piwo czeskie, takie normalne, od tych przemysłowych, jakichś takich koncernowych. Że knajpa, w którym jest piwo, które z browarów w powiecie jest pełna, aż po korek, a knajpa, w której leje się na przykład jakiegoś piwo koncernowe, jakiś Staropramen, czy nawet Złoty Bażan, który jest pod tym Heineken, ona jest pusta. No tak. Nie? I tam jak żeśmy usiedli z Czechami, a mieliśmy kolegów, poznałem tą całą ekipę dzięki strażakowi z Ochotniczej Straży Pożarnej, który tam miał kontakty z czeskimi strażakami, hasiczami. No to jak żeśmy już popili, bo tam się pije podrumiczka, piwo plus rumiczek, kolba ryże, czyli ryże piwo z chor, czyli takie czerwone. No i było tak, że w knajpach czeskich to się tak jak po staremu kiedyś, nie? To się śpiewa, jest wesoło, można się pokłócić o politykę, ale kłótnia jest zawsze rzeczowa. I na końcu kończy się piwem. Mogę Ci opowiedzieć, ale już prywatnie, jak Czesi się pokłócili, jak chcieli 1% podatku VAT. To było tak, że powiedzieli temu Miloszowi barmanowi, że ty się tam nie gniewaj, ale jak się coś stanie, my ci to za wszystko zapłacimy. I jak przeszło, że podatek VAT jest propozycja ponieść o 1%, zaczęli rzucać kuflami w ten telewizor, nie? Za chwilę była czapka czy kapelusz i zbierali. Nawet ja się dołożyłem. Zbierali, żeby ten Milosz odkupił ten 50-calowy telewizor. I kufle. Tak, kufle to tam wiadomo, że tłuką na tym, nie? Ale wracając do tego, nie, tam śpiewamy jakąś pieśń taką, którą mogła być znana, najpierw tłumaczył słowa i Stando Spiwej, nie? Się później dowiedziałem, że Stanisław to i na Słowacji, i tak w czeskich tych rejonach wiejskich to jest Stando, czyli Staszek. Nie? I tak zostało Standa, nie? Mówię Stando, bardziej pasowo, bo ten zaczął Attila. I tak zostało, nie? Stando. Czyli Stando po prostu od imienia Stanisław w Czechach. Stanisław w Czechach. A tak możliwe. A o tym transportowej firmie dowiedziałem się dużo później, nie? Że on jest na pewno zarejestrowany w innym. Ale wiesz, akurat to tutaj na pewno inna działalność, inne pochodzenie, więc to nie jest tego. Nas Apple pewnie na świecie też jest wiele, tak? Różnego rodzaju. To od razu jak jesteśmy przy nazwach, to też, żeby była taka jasność, maszynek, ja sam mam ponad 30 Twoich maszynek, pewnie tyle, przynajmniej tyle modeli wypuściłeś. No i każda miała jakąś swoją nazwę. I skąd te nazwy? Na początku jeszcze nie byłem pewny, w jakim kierunku iść, dlatego były różne jakieś pazury, różne igle, co tam jeszcze, Prime, pierwsza, tak? Bo Prime od 1. Tak, co tam jeszcze miałem, Dragon, ale potem pomyślałem tak, że popkultura, szczególnie Netflix, propaguje na przykład, jakieś filmy robią, stare, na przykład i nas w szkołach też uczono mitologii greckiej czy rzymskiej, ja to pamiętam.
Musiałem znać tych wszystkich bogów greckich, rzymskich na piątkę na przykład, jest. nie? A popkultura przez takie seriale Wikingowie czy jakieś takie inne propaguje tych wikińskich bogów, czy w sumie Skandynawska kultura, skandynawskich, nie? Czyli z tych, nawet nie? w Marvelu, Tora, czy Tak, inne tak, oglądałem jakieś Odyny. ten, nie, że jest też nawrót, Slavic paganizm, nie? I na przykład w krajach tych germańskich, niemieckojęzycznych, czy wywodzących się w ogóle z rdzenia języków germańskich, popkultura propaguje jakieś takie właśnie miejscowe mitologie. Że dużo to widziałem w Niemczech, widziałem to też w Anglii, jakieś takie odniesienia, jakieś druickie sprawy, czy bardziej w Szkocji tam też mają. No ale to już nieważne. Ważne jest, że my jako Polacy, jako Słowianie nie znamy własnego źródła, własnej kultury. Skąd się wzięła Baba Jaga, skąd się wzięły jakieś duchy, jakieś diabełki, biesy, nie? No to wszystko Czasami istniało gdzieś tam w kulturze naszej i jesteśmy to w jest Wolinie, nasza jest tam historia. Światowid, jakiś Tak. w Krakowie przy Wawelu jest kopia Światowida, czy czego ze Zbrucza wyciągnięty i tam nawet znicze ktoś tam podpalać właśnie, którzy może bawią się raczej jakoś tak. Jest moda na jakieś takie, no my też jesteśmy takim półzamkniętym środowiskiem, nie? Ale to po prostu nasza kultura, czyli Nasza to kultura kultura, no słowiańska, tak, i trzeba propagować to. kultury. Nawet jakiś Niemiec kiedyś kupił maszynkę i na Badger of Blade na tym forum coś tam tłumaczył, że jest nazwa właśnie Horse, jakiegoś że słowiańskiego boga i tego boga gdzieś tam sobie wygoglował, nie? My mamy bardzo mało świadectw jako Słowianie zachodni o mitologii nas, Polaków, czy plemion, które zamieszkiwały współczesną Polskę. Zostało to dość mocno zniszczone podczas reakcji pogańskiej, kiedy po Mieszku II, Bezkrólewie i w ogóle tam nastąpił powrót do pogaństwa i potem w ramach represji wszystkie ślady zostały zniszczone. Łącznie święte gaje jakieś dębowe zostały po prostu wycięte i spalone, nie? Czyli podsumowując, po prostu historia Polski, bo to jest nasza historia przed 966 rokiem takim rośnie ostatnio, co my wszyscy obserwujemy i w polityce i w ogóle rośnie poczucie narodowe, dumy z pochodzenia. Powinniśmy być z tego dumni. Negujemy ten taki paneuropeizm, nie? Że my nie chcemy się mieszać. My chcemy, na przykład w Unii Europejskiej czy w polityce chcemy być Polakami, nie? Więc to jest jakby też taka nasza ostoja, nie? No. Ja nie będę propagował nazw Freja na przykład, czy jakichś takich innych Thor, czy coś, nie? Dlaczego ja mam propagować nordycką kulturę? Dokładnie. Bardzo się z tym zgadzam. To, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje, to nie chodzi o propagowanie pogaństwa, tylko po prostu polskiej historii, która była obecna i jest częścią naszej kultury. Wracając relacje, znając historię chrześcijaństwa, to chrześcijanie byli też tak traktowani przez te główne religie, głównych kapłanów, jak pogaństwo w pewnym okresie. W pewnym momencie, bo byli dużą mniejszością, gdzieś tam musieli się chować przed kapłanami jakiegoś Zeusa, nie? Super, wielkie dzięki. Dobra, teraz jakbyś mógł nam chwilę powiedzieć o całym procesie produkcji tych maszynek. Może byśmy zaczęli od tego, jak w ogóle wygląda proces zaprojektowania takiej nowej maszynki. Masz jakiś nowy pomysł, na co zwracasz uwagę, czy przy wyborze kształtu głowicy, czy systemu na żyletki, agresywność jaka ma być, jaki balans, jak to się wszystko robi. Jestem ciekawy, jak właśnie od czego zaczynam. Myślę, że nawet nie wiedział, od czego mam zacząć. Pewnie bym wziął i skopiował po prostu jakąś istniejącą maszynkę, bo to jest najprostsza rzecz i ewentualnie później klikował. Natomiast ja, widząc jakie ty masz produkty, to po prostu jest taka mnogość, że no, te pomysły muszą jakoś ci przychodzić. Jak to wygląda właśnie, jeżeli chodzi o to projektowanie? Jak masz, nie wiem, czy też z materiałami, jakie później będą? Mnogość wynika z kreatywności, z pomysłu. Jeżeli zaczynałem od pierwszych modeli, które kolega z Olkusza mi zrobił w plikach technicznych już do czytania przez urządzenia,
to ja mu wysłałem po prostu maszynkę, Mhm. najpopularniejszą na rynku, która bardzo dobrze goliła i każde odstępstwo w projekcie, nawet już końcowym wykonania, powodowało, że ona była albo mniej łagodna, albo bardziej łagodna, ale Mhm. dalej by goliła. Więc można tak zrobić. Można zaprojektować też na podstawie drugą maszynkę, jaką robiliśmy już. To już było na podstawie jakichś własnych przemyśleń. Mhm. Czyli tak, tamte czapki robiliśmy te takie trójkątne, czy jakieś takie wielokątne. To postanowiliśmy, że niech będzie okrągła, bo jeżeli cokolwiek unikatowego robimy, co mnie ostrzegli Słoweńcy, Mhm. to będzie gdzieś tam podrabiane. Pamiętaj, Mhm. że wszyscy wszystko widzą. Tak. Nie tylko Chińczyk mnie podrobi, ale ja Chińczyka też mogę, bo Mhm. mogę wziąć do ręki teraz jego maszynkę i skopiować. Ale nie o to chodzi. Maszynka ma golić mnie i ciebie. Mhm. I każdego innego. My akurat jesteśmy dość okrągli na twarzy, mamy inne rysy. Nie da się tego ukryć. Są ludzie szczupli, naciągniętą skórą, dzięki kontaktom już przez kupujący ze Stanów, nie? Na przykład dzwoni do mnie, czy dzwoni i pisze do mnie starszy człowiek, który jest po zawałach, po jakiejś operacji wszczepieniowej, się mnie pyta, czy tej maszynce jest magnes, nie? Bo Mhm. jakieś Chińczycy robią takie na magnesik, że łapie się żyletka. Nie ma. A czy ta maszynka jest delikatna, czy ma tą ekspozycję neutralną albo ujemną, Mhm. bo ma delikatną skórę po antybiotykach i dosłownie to jest taka folia, jak na przykład na gumce stosowanej, żeby się zabezpieczyć, czyli takie, rozumiesz, bardzo Jasne. delikatne, że dotkniesz i się skaleczy. Tak. Ja mówię, to taka najłagodniejsza będzie ta, bo ja mam już opinię i sam mam też Mhm. po sobie, bo ja każdą sam przegolam. Ja nie potrzebuję specjalistów od golenia, jeżeli sam Sam jesteś specjalistą. od 78 roku się golę z przerwami tradycyjnie, prawda? Brzytwą się Ewentualnie w życiu jakiś nawet. jeden czy dwóch kolegów mogą ci tam też dać opinię, żebyś miał. Tak, no trzeba miał- kogoś poprosić, tak. no to są ludzie z różnymi zarostami, no typowym przykładem jest Mariusz, któremu zarost się kręci, wywija, podobnie on tak na gardle, więc Mariusz może być takim testerem też, nie? Heniek z kanału Borsukiem po mapie, idealny tester, ma twardy, gruby zarost, jego zarostem można polerować maszynki, więc jak on się ogoli i stwierdzi, że dla niego jest łagodna, a na kogoś agresywną, powie, popatrz, Heniek mówi, że jest łagodna, ale skuteczność. No, trudno mi dać jakiejś kobiecie czy osobie bez zarostu Nie, maszynkę no i ona ma mnie oceniać, czy ona goli. Jak ona Tak. taki myśli zarost, zgoli byle czym, nie? To by była jak Można, reklama maszynek tych producentów naszych, gdzie goli się pan z brodą, tak? można to Coś w kremem tym do stylu. depilacji ogarnąć, nie Dokładnie. potrzeba kupować sobie maszynki. Nie, to już nie o to chodzi. Był kiedyś taki kolega z Ławy, też miał straszny zarost. On próbował kanał zrobić, on był nawet u mnie, pokazywałem, on wydawał mi się bardzo odważny. Mówi, ja się golę już 3 miesiące i od razu wyskoczył na YouTube z kanałem. No, ale goli się 3 miesiące. Nie umiał się, w ogóle technikę mu tam z kolegą pokazaliśmy, z tym Arturem z Chrząstawy. No, ale golił się, miał twardy zarost i na pewno byłby dobrym modelem, dobrym testerem. A wracając właśnie Do ilości jeszcze, No. nie? No to właśnie taka kreatywne szukanie jakiegoś idealnego modelu i później tak, że się okazało, że ona słabo jedzie, bo są jakieś problemy, no to trzeba poprawić, nie? Ja chciałem za twoją namową i do uporządkowania w ogóle jakiegoś portfolio zrobić ofertę, gdzie jest 10 maszynek. W tej chwili mam gdzieś 10 w ofercie. Teraz mam 3 single age i 4 i 6 jest na żyletki, a 11 to jest ta regulowana, ale to jest na zamówienie. Ja no muszę troszeczkę przy niej porobić jeszcze i to niestety... To jest skomplikowane. Jest skomplikowane. Sam wiem, widziałeś wczoraj. Tak, widziałem z ilu części się składa, zresztą sam mam taką jedną w domu, więc wiem jak ona jest skomplikowana. No, to jest na zamówienie, to jest dużo takiej roboty manualnej. Czasami to też Ci wczoraj pokazywałem, że nie była w osi ta cała czapka z tym trzpieniem i z jednej strony tak jakby sobie goliło, nie? Dużo jest czy odpadów produkcyjnych, czy testowych, czy wersji próbnych. Tak. A ja bym tu chciał zapytać, bo właśnie widzę, mam w ręku 2 głowice,
O ile, wiadomo, wykończenie jest trochę inne, to nawet materiały są Co chyba ty tam złapałeś? inne, No. za chwilę pokażę. Tak, tu jest satynowana, tutaj nawet inna czapka jest, to jest okrągła, ale mówimy o płytkach, no to takiej powiedzmy istotnej części, tak samo jak i czapka, ale też istotnej części, czyli o grzebieniu. To jest Morana, a to Tak. jest Morana. No. I tego nie będzie tu widać, ale tak, one się różnią trochę tutaj profilem, tak, tu jest bardziej płaski, tu mamy lekko zaokrąglony, tu mamy zupełnie płaską dolną część, tu mamy wgłębienie. I skąd właśnie te rzeczy się biorą? To, bo domyślam się, że jest to jakaś ewolucja, tak, po testach, po sprawdzeniach i to jest ewolucja tej maszynki, tym, żeby była ona lepsza. Widzisz, wczoraj byliśmy w Jaworznie, to jest Tak. 100 km stąd, czyli godziny jechania. Ja mam fajne połączenie, bo autostradą jestem na miejscu. Widziałeś, To za nie? chwilę jeszcze o tym do I tego przejdziemy. ja mieszkam blisko zjazdu, Mariusz blisko też zjazdu, nie? I możemy się albo spotkać tak i naocznie mu coś pokazać, bo on jest bardzo dobrym mechanikiem, ale nie goli się i nie wie, o co chodzi. Czasami się pyta, po co to, ja mówię, na przykład ze względów estetycznych, czy żeby to jakoś ładnie wyglądało. I teraz tak, miała być maszynka jakaś taka łagodniejsza, ale w skali 1 do 10 między 5 a 6, nie? Czy taki środek, nie? I zrobił mi, ja mówię, ten kształt jest fajny, narysowałem mu kształt, mówię, tutaj daj duży promień, prawda? Mariusz zrobił model, wysłał mi model, model na komputerze zrobił, zmodelował to, wysłał model, może być, nie? Zrób dwie. Zrobił dwie, wysyła mi, pakuje do paczkomatu, wysyła mi dwie. Teraz robi to, no jest taniej, szybciej, na przykład z Mosiądzu, nie ma jakieś odpady Mosiądzu dostępne. A zrobi mi ze stali dwie i ja wysłałem jedną do przekolenia komuś i sam sobie zostawiłem. Ja się przegoiłem, kurde, nie pasuje. No on mówi, no taka tego. Okazuje się, że taka jakby tempa w działaniu, nieprzyjemna w odczuciach, trzeba coś zmienić. I przestała mi się podobać, bo jeszcze mam jedną Mara, to jest Mara Morana, to jest to samo co Marzanna, bo źródło słów mówi Tak na jest. tym. Były dwie bardzo podobne. I mówię do Mariusza tak, spłaszcz czapkę, nie? Zrób te takie nacięcia. To znowu pytanie, a co to da? Nic nie da, to jest ozdobne. Efekt wizualny. Efekt wizualny. Inna płytka, troszeczkę. Mówię mu, podetnij bardziej safety bar, nie? Tak. Żeby było mniejsza krawędź styku, bo to ta krawędź idzie po twarzy, nie czapką się golimy, jak niektórzy mówią, że czapka ich hamuje, nie golimy się, bo żyletka wtedy jest poza strefą golenia. Tą krawędzią i to jest milimetr styku z twarzą, plus ostrze. Tak. Nie? I żeby tu było idealnie, jak najmniejsza krawędź, no to trzeba było to troszeczkę przerobić. Zrobił tą, okazała się idealna i tych najwięcej w wersji polerowanej. Jeżeli na moim sklepie ktoś spojrzy, to ja mam w ofercie polerowanej i mam jednego takiego z tego klienta, on chyba z 4 albo 5 kupił, bo tam koledzy na komuś w rodzinie Fajnie. na prezent. Także ona jest bardzo fajną maszynką i nawet na zachodzie jest tak dość ceniona. No, mój główny rynek odbiorców to są Stany Zjednoczone. Jasne. Czyli też jak ja bym wziął to żeby tak to podkreślić i pokazać, to, że jest jakaś maszynka zaprojektowana, wyprodukowany jest egzemplarz testowy, tak, czyli pierwszy, który jest, tu jest numer 000, to nie znaczy wcale, że to później wchodzi tak do produkcji. Ty jeszcze to testujesz i to może przejść po prostu No ewolucję. i to jest koszt. Tak, żeby tak, oczywiście. Tak jak widziałeś wczoraj taki śmietnik, takie jakieś nieudane tego, to tam jest koszt materiału i czasu. Dokładnie. Bo ten kawałek stali może kosztować 2 zł, nie wiem, teraz kilo stali 30 zł. 2 zł, no jest cena złomu. No, mamy kolegę w grupie tradycyjne golenie, który jest właścicielem czy tam pracownikiem dużego złomowiska, to on mi powiedział, że takie rzeczy to są poza ceną, nie? I teraz tak, ale my kupujemy gotowy materiał, nie? Kupuje Mariusz metrowe odcinki płaskownika, czy tam kształtownika o profilu kwadratowym, nie? I on to tnie na jakieś takie małe bloczki, to podpatrzył, ja też pokazywał też swój warsztat i Mariusz też podpatrywał, bo też gdzieś musi podpatrzeć, zobaczyć jaka jest organizacja pracy przynajmniej.
No i to jest dla niego wyrzucenie, ale ponieważ maszyna szła jakieś pół godziny, a w kosztorysach, jeżeli gdziekolwiek się zapytasz o kosztorys, to on ci nie podaje jakoś tam, że ten wyrób ci zajął za 15 zł, tylko roboczą godzinę oblicza, nie? Tak. Jeżeli robocza godzina w jego firmie księgowy mu tam wyliczył, że robocza godzina, czyli to jest wszystko, co się składa na produkcję, łącznie z wyposażeniem pracownika, kosztuje 100 zł, element mu robi się pół godziny, czyli 50 zł za element. Nie? Czapkę na przykład. Tak, na przykład w moim byłym zakładzie, w którym pracowałem przed pójściem na emeryturę, robocza godzina pracownika zatrudnionego na moim stanowisku kosztowała 500 zł. Kolega, który mi robił te pierwsze rączki i projekty mi narysował z Olkusza, wyceniał mi na przykład, że rączkę się robi w 15 minut i obliczał mi cenę rączki właśnie według roboczej godziny. Nie jakieś tabelki, że tam 50 zł. Wiesz co, tak jeszcze zadam takie w miarę szybkie pytania, a później chciałbym przejść do innego tematu. To jeszcze jeżeli chodzi o maszynki, jakie stosujecie materiały do produkcji maszynek? Jakie są ich plusy i minusy w praktycznym użytkowaniu? To znaczy najpierw była stal nierdzewna, aukcjonistyczna, czyli ta serii 300. Mariusz, mój frezer DOS, ja mu kierowałem, żeby kupywał tą 316, bo jednak jest mniej alergiczna, jest mniej niklu w niej niż 304. To też się dowiedziałem, kogo jest Niemiec, bo był alergik i alergia na nikiel. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były takie mocno niklowe bransoletki i niektórzy sobie wysypkę. No jest właśnie od niklu. I monety, które są niby z niklu, to współczesne monety akurat są tylko powlekane niklem, a wszystko jest rdzeń stalowy, ale te całe niklowe to nie jest czysty nikiel, tylko to jest stop, w tym stopie jest jakieś coś, co neutralizuje to złe czynniki, czy złe składniki nikla. No, tak, że stal 316, tak, stal serii 300, 316, ja mu kazałem i taką musimy brać, ze względu właśnie na te różne jakieś obostrzenia i klientów. Miedź był kiedyś do XIX wieku, był zaliczany do metali szlachetnych. I miedź jest bardzo ceniona, popularna w krajach śródziemnomorskich i w Stanach Zjednoczonych też, a jak już ładnie patynuje nawet na zielono, to oni się cieszą. On sobie ją wyczyści, mają dość duży rynek środków do miedzi i duże doświadczenia populacyjne czy cywilizacyjne z miedzią, więc oni chcą. Brąz. I po kolei, to może tak, stal najbardziej znaczy nie wiem czy najbardziej, ale wytrzymała, raczej się nie odbarwia, nie do uszkodzenia, jak spadnie na... Stal się taka aukcjonistyczna, ona się odbarwia. U mnie w pracy ludzie dostawali po premii, jeżeli składowali blachy tam ze stali kwasoodpornej i ze stali węglowej. Jak to złożysz na kupę, a Heniek kiedyś pokazywał na filmie, jak zostawił żyletkę węglową, która rdzewieje i zostawia plamy na tym. Te plamy są do usunięcia. Ale jeżeli się dba, to rozumiem, że to jest najmniej trudna w utrzymaniu maszynka. Miedź, mosiąc, miękka, ładnie wygląda, ale szybko patynuje. Mosiąc, złoty kolor. Brąz zależy od gatunku brązu, bo brązu jest troszeczkę gatunków. Ja bym chciał dostać ten stop Nordic Gold, co jest w monetach. To też jest rodzaj brązu, ale brąz jest ładny, jest ciemny, troszeczkę... Dwa rodzaje brązu kiedyś miałem, bo nie można było dostać kształtownika na rączki, pręta na rączki i kształtownika na głowicę z tego samego brązu. Więc miałem takie dwukolorowe, ale one były z brązu. Silesia chyba taka marka była, taka nazwa tej maszynki. I brąz, tytan. No i teraz tego tytanu warstwowego, ten ala Damascus, Timascus, to kolega Szczepan z Warszawy, ten, który mi troszeczkę pomaga przy tych regulowanych, to Szczepan ma mi gdzieś tam ściągnąć ten Timascus, on mi będzie robił rączki w swoim warsztacie, on zna się na obróbce, ma maszyny do tego. Czyli coś zupełnie nowego na rynku. Tak, taka kolorowa będzie, a
już po anodowaniu wyślę te bloczki materiału do Mariusza i Mariusz wyfrezuje głowicę. Jeszcze aluminium. I aluminium. Też Aluminium też też się sprzedaje, dużo sprzedałem w Europie, dużo w Polsce. Niektórzy nie chcą się golić taką ciężką maszynką, to jest ponad 100 gram. Ja jakąś jedną maszynką się goliłem, nie polską, rękami, bo nadgarstek mi bolą. Więc niektórzy chcą lekkie maszynki. Miliony ludzi się wychowało na lekkich aluminiowych maszynkach. Ferrero, nie? Na tych. I niektórzy chcą lekkie. I aluminium jest fajne, tylko że jest mechanicznie nie jest takie twarde. Więc trzeba ostrożnie z tym gwintem, to się wyrywa. Ale podobnie lekki jest tytan, tylko że zaletą aluminium jest po prostu też cena. Jest dużo tańsze aluminium. Nie, aluminium tak, ale jeżeli chodzi o cenę materiałów, to najdroższa jest miedź, brąz, stal, miedź, brąz, aluminium, no tytan w ogóle najdroższy, a stal jest najtańsza z tych wszystkich materiałów, więc jeżeli ktoś powie, że aluminiowa powinna kosztować taniej, ja mówię, nie jest tańsze. Aluminium jest droższy od stali. Wystarczy to sprawdzić wszędzie, ale nie? Kupić. Na przykład już... Na skupie nawet złomie jest ważniejsze. Natomiast tutaj wiem to też, że po prostu na cenę też oczywiście ma wpływ obróbka. Obróbka, koszt obróbki się różni. Aluminium też rysuje się od samego patrzenia. Nie? No ale jest miękki. Obróbka. Na przykład 4 frezy Mariusz zużywa do głowicy, całej głowicy tytanowej. Frez taki kosztuje 100-120 zł. On stosuje te takie, które dostali, bo te specjalistyczne do tytanu trochę więcej płacisz, tam stwierdził, że to kosztowej jakoś nie ma różnicy, nie? Czyli te takie dostali, dobre stosuje, zresztą widziałeś je wczoraj, a do głowicy stalowej on chyba zużywa jeden frez na 5 czy 6 głowic, tak mi mówił. I środek zużycia są takie jakby linie papilarne już po obróbce, nie? Takie prążki. Jest mi to ciężko wyczyścić przed satynowaniem, no ale muszę sobie zdawać z tym radę. No dobrze, Staszku, teraz tak. Słyszeliśmy już tu kilka razy Mariusz, ja wiem kim Mariusz jest, ale tak, żeby no tak z nim zacząć. Się spotkałeś już drugi raz. Już drugi raz i jeszcze mam nadzieję, że nie ostatni. Wiem, że tak, ustalmy to. Ty jesteś producentem tych maszynek. Natomiast wiem też, że współpracujesz po prostu z firmami powiązanymi po to, żeby wykorzystać to, w czym one są najlepsze, tak? Ty jesteś w jednej dziedzinie najlepszy, Mariusz jest w innej dziedzinie najlepszy, wiem, że jeszcze jest Paweł, który jest w jednej dziedzinie najlepszy i tak po prostu przy tej współpracy powstają świetne maszynki polskie. Jakbyś mógł opowiedzieć właśnie o Mariuszu. Kto to jest Mariusz? Co robi? Jak robi? Mariusz to jest osoba, którą poznałem koło lipca 5 lat temu, to jeszcze był 2000 rok. W poszukiwałem wciąż wykonawcy, który mi będzie chciał robić maszynki i w ilości, którą ja będę chciał, a nie w ilości, którą muszę brać. Miałem spotkanie z panem, z przedstawicielem z firmy z Wrocławia. We Wrocławiu jest fajna firma, która też elektropoleruje i on mi zrobił od początku do końca serię taką po kilkadziesiąt sztuk, 2 modeli i trochę rączek, które były bardzo ładne, ale miałem uwagi, czasami miałem zwroty, bo nie było kątów, tylko te kąty dosłownie były wyślizgane, wylizane przez proces technologiczny, tego elektropolerowania. To jest jakiś roztwór kwasów czy coś, plus prąd, nie? I tam to idzie. Trzeba to przeczytać gdzieś na tym, bo ja akurat nie miałem tylko tego, po prostu nie widziałem. Ale zrobili mi też model na samym początku i wysłali, czy tak może być, nie? Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, to jest ślad po spawie. Oni po prostu nie wiedzieli, jak zrobić ten czpień z gwintem, więc go po prostu wspawali. Ktoś tam kiedyś z ich frezerów był starszy i jemu wypadł jakiś tam, nie wiem, z Luxa czy coś ze starej maszynki, gdzie był po prostu wgrzewany. Ja mówię, a nie, absolutnie nie, no takie coś nie może być, przecież to jest ślad po spawie, jak to ma wyglądać. To się frezuje z jednego kawałka metalu. No dobra, zrobili mi, nie? Ale ja nie byłem zadowolony z tej sytuacji, później COVID wszedł, później on powiedział mi, że
Jak będę chciał zamówić dużo, 1500, to zaprasza, ale tak on się nie będzie bawił w drobnicę, nie? No i dalej szukałem. Przytrafił się Mariusz wśród różnych firm. Ci, którzy kiedykolwiek szukali wykonawcy na CNC zlecenia, wiedzą, że odpisuje 100 000 firm, a zostaje jedna, która później też gdzieś tam ucieknie. Trafił się Mariusz, nie? I się pytał, jakiej ilości. No mówię, no kilkadziesiąt sztuk, powiedzmy na miesiąc, 2 różne modele, opcja rączki, jakieś tego i stała współpraca, bo dla niego to było najważniejsze. Zrobił pierwsze 3 sztuki, przyjechał tu do mnie, rozmawialiśmy na temat, ja mu pokazałem, jakie maszynki wyglądają zachodnie, jakie to jest wykonanie, timelessa polarowanego, inne jakieś takie super z tych droższych, żeby wiedział, na jakim rynku będzie działał, nie? I jak się ma znaleźć. Widzisz, no to się bawię tą maszynką, którą chcę pokazać. Dobrze, wziął jedną maszynkę, jeszcze na wygląd, jakieś zaczął robić. Zrobił następne 3, wysłał mi, tak może być. Była też kwestia też napisów. Ja mówię, Mariusz, ja bym prosił, żeby ten napis gdzieś wyglądał na tym. Nie może być taki duży, jak jakimś narzędziu, jakimś takim majzlu, czy jakimś innym młotku, tylko musi być ładny, estetyczny, ładna czcionka. No, znowu mi wysyła projekt na komputerze, tak może być, nie? Po co to numerowanie, nie? Błąd taki zrobiłem, że mogłem numerować wszystkie łączne numery, a ja każdą serię, każdą markę numerowałem. No, chciałem wiedzieć, ile tego sprzedaję i chciałem wiedzieć też później dla takich jak ty, czy jakiegoś kogoś, że jeżeli ma maszynkę numer 50, to tych maszynek było 50. Ta maszynka, to jest 50, o nazwie Mate, nie? 51 ty masz, ale wiesz, że to jest poniżej 100, ma jakiś numer, nie? Ja jestem z czasów, kiedy takie rzeczy numerowane i w małych ilościach były doceniane. I ciągle są. Tak, i Mariusz w swoim warsztacie, tam gdzie byliśmy wczoraj, zaczął mi robić małe serie. No jak żeśmy się któryś raz spotkali z rzędu, mówi tak, bo mówi, ty mówiłeś, że czy jakieś masz problemy, czy coś. Mówię, nie, to nie są problemy. Ja szukam jeszcze opakowań, zastanawiam się, w którym kierunku iść, nie? Jakieś modele nowe bym chciał wprowadzić. Mówi, ale czy mi ty deklarujesz stałą współpracę? Bo zaczął mi mówić, jakie są koszty. Musi przygotować to, co wczoraj oglądałeś, te przyrządy do czapek. Musi przygotować narzędzia. To musi za chwilę kupić pokażemy frezy. na filmie, jak wygląda warsztat Mariusza, jak między to się wszystko, żebyście też sobie zobaczyli, jak wygląda ta produkcja w rzeczywistości. Ale przerwałem. Musi kupić materiał, przecież on nie kupi kawałka małego pręta i zrobi mi jedną głowicę. To trzeba się przygotować, to są jego inwestycje. Musi nakupić frezów, różnych frezów, więc musi też mieć jakąś przyszłość. On jest dwuzawodowiec, tak jak ja, pracując jeszcze w koksowni, byłem dwuzawodowcem, tak samo on, więc on 3 dni w tym warsztacie spędza, 3 popołudnia. W tym czasie jest wyłączony z życia rodzinnego, widziałeś jego syna i tego, i po pracy musi się zajmować czymś innym, a nie domem, nie? Ja mu powiedziałam tak, że tak, jest to na przyszłość, nawet może być więcej sztuk. No i był zadowolony i to była umowa ustna, nie musieliśmy spisywać jakiejś umowy. Mamy obecnie umowę, że jest podmiotem powiązanym, doradziła mi księgowa, która jest tutaj za drzwiami w sąsiednim pokoju, żeby to było po prostu wygodniej ze względów prawno-podatkowych. Tak. Ja tu jeszcze tak dodam, to zobaczycie na filmie, te koszty Mariusza, to też są te wszystkie odpady, to pudło z odpadami, to są te koszty, ale z drugiej strony to jest jego zysk w postaci nauki, bo on już teraz ma na pewno dużo większą wiedzę niż miał 4 lata temu, czy 5, jak zaczynał pierwsze maszynki produkować. Do mnie trafia od niego głowica, wcale nie jest gotowa, jest nieobrobiona mechanicznie, nie jest ogradowana. One mają takie zadziory, to się nazywa grad fachowo w języku właśnie tych tokarzy i frezerów. I takie zadziory w zasadzie mógłbyś się ogolić, ja ci to pokazywałem, nie? I wczoraj Mariuszowi mówiłem, zostaw mi taką do dogolenia, to wziął pilnik iglak i ładnie to opiłował. Tak, ale pewnie by się mógł
Tak, ale mógłby się pokaleczyć. I one Tak. trafiają do mnie, to muszę zeszlifować. Czyli ja mam ten warsztat obróbki ręcznej, w którym dzisiaj byliśmy. Tam, To za chwilę też tutaj tak. pokażemy taką on jest na przebitkę. wsi u mojej rodziny, ja wynajmuję od nich i korzystam z ich gościnności. I na tym warsztacie obróbki ręcznej ja robię obróbkę ręczną. W tym jest albo polerowanie, jeżeli ty byś chciał wypolerowaną maszynkę, to mam na półce na przykład kilka egzemplarzy i ja na przykład chętnie poleruję takie graniczne 50 albo 100, takie i czasami ktoś skupujący limitowane. się pyta, czy jest możliwość. Mówię mu, że ja to ręcznie robię i że tarcze, które tam już były stare, no wszystko to są koszty moje, więc Tak. plus powiedzmy jakaś kwota, nie? Wiadomo, oczywiście. Jest firma francuska Alieter Down, można sobie zobaczyć na ich sklep i na przykład oni mają 3 rodzaje wykończenia. Jak kupujesz maszynkę, zamawiasz i czasami jak ją zamówisz, to nie znaczy, że jutro już będzie wysłana. Ja miałem wysłane po 6 tygodniach. Tak. I teraz tak, masz maszynkę, masz cenę 200 euro i tak od razu nie kupisz, bo jeszcze masz okienko selekcji i musisz wybrać wykończenie. Jest tak, wykończenie satynowe, 220 euro. A 200 euro jest wykończenie mechaniczne, Tak. czyli w bębnie jest tylko doczyszczona, jest ogradowana, doczyszczona bębna polerujących i wyszła. Czyli podstawowe 200 euro, satynowana 210 czy 220, a polerowana 250 przykładowo. Albo i 300. Pamiętasz z Blacklandem, jakie były te, że na przykład on miał tam ślady po frezie i też takie mechaniczne wykończenie i chyba taką lekką satynę gdzieś tam dawali. Blackland, owszem, ja wam wypoleruję, ale plus $40. No nie? oczywiście, że tak. No wszystko pieniądze, oczywiście. Tutaj też właśnie, żebyście wiedzieli, nie jest to żartobliwy w środowisku papierek, tylko zobaczcie, jak wygląda warsztat wykończeniowy Staszka, gdzie on sam ręcznie te maszynki poleruje, ale też satynuje, tak? Tutaj zobaczycie też profesjonalny sprzęt do tego, może półprofesjonalny, ale umówmy się, to nie są 3 pilniki, 2 iglaki i papier ścierny, tylko to są naprawdę urządzenia. Kabiny takie do satynowania czy szkiełkowania są w wielu zakładach przemysłowych. Kamil Skiers, z którymi właśnie w początkowej fazie, Kamil Miszczyk, znany w środowisku dobrze ostrzy brzytwy, inżynier, kierownik w zakładzie z grupy Iskra w Kielcach, pokazał mi możliwość właśnie satynowania, szkiełkowania, wysłał mi tabelę tych szkiełek, ja już miałem sobie dobrać, wysłał mi maszynkę Długowicę, którą wysatynował, zobacz sobie Stachu, czy takie ci pasuje, to było takie. Z początku mi pasowało, one były takie bardzo szare, ale ja później już kupując ten ścierniwo, taki pyłek, że normalnie jest jak kurz, nie? Zastosowałem i się okazało, że trafiłem w 10, bo ten pyłek daje taki lekki połysk, taki półmat, nie? I widziałeś tu te maszynki, te ostatnie i one właśnie dają taki lekki połysk. Z tym, że te czyściwo nie jest wieczne, są zabrudzenia, bo to jednak coś zdziera. W tym czyściwie nie mogę używać jego do zwykłej stali, bo potem pod ciśnieniem wtrącę pyłki, opiłki, a ta jest miękka powierzchniowo, bo żeby była nie z zewnątrz, na powierzchni są atomy chromu, niklu. A w sumie między 316 a 304 jest taka różnica, że jest troszeczkę więcej molibdenu w 316. No ona też jest chirurgiczna, nie? Muszę uważać też na czystość, więc co jakiś czas, nie wiem tam co z tą maszynek, w zasadzie już to widzę też po kolorze i po satynie, muszę to wyrzucić. To jest produkt odpadowy, to jest tuczone szkło, więc ja to używam w ogródku. Tam na wsi mam też kawałek, nie pokazałem Ci jakiegoś ogródka. Siostrzenica mi tam pozwoliła, a mają tam masę tych pomrowów, te ślimaki takie bez tego, nie? I więc te szkło tam się nic nie dzieje z ziemią, nie? Ale jak obsypię dookoła ten ogródek, nie? Te ślimaki się pojawiają, żaden nie wejdzie. To działa jak papier ścierny na ślimaka, ja później widzę, ile tych ślimaków jest wytępionych. Nawet sąsiad skorzystał z tego.
super. No i wracając do tego setynowania, właśnie szkiełkowania, to nie tylko pomoc kolegi z Kielc, ale też obserwacja. Firma Tatara ma ładną stronę swoją sprzedażową i tam w pewnym momencie pokazuje identyczne urządzenie do szkiełkowania jak moje. Okay. Ten kawałek siatki, ten pistolet, Mhm. jest identyczne. Prawie może. Mhm. Dobra. Mariusz, ty już o Mariuszu wiemy, to jest produkcja maszynek, ty je wykańczasz, pudełka, zamówienia, ale wiem, że też mamy nowe wkłady. Za chwilę też przebitka na filmie będzie i to też kolejna firma powiązana. Kolega też praktycznie z pokoju obok. Sąsiad. No. Sąsiad, ale też jakaś nowa taka forma, nowa jakość, tak? Tak, tak. Wiesz co, pudełka miałem na początku metalowe. Zamawiałem je z Niemiec, ale z Niemiec zamawiałem, niemieckie. One jechały do Warszawy, za każdy karton 50 pudełek, tam był koszt wysyłki dopisany. W Warszawie rozpakowanie, wypakowanie, zrobienie nadruków, agencji reklamowej, takiej podobnej, co tu jest ten Paweł, też kosztowało dodatkowy koszt. I te pudełko nie zawsze było dostępne. Pierwsze moje zamówienie takie do zagranicznego sklepu, do Hiszpanii, do Juszawing, było zagrożone właśnie przez te pudełka. Zamówiłem. Pudełka w ciągu tych 3 tygodni miały dojść do mnie. Nie doszły. Pisze mi pani z tej firmy reklamowej, pani Stanisławie, nie mamy, będą trudno i co teraz, nie? Na szybko sobie przypomniałem o pierwszych moich próbach zrobieniem pudełka, tylko wtedy mi absolutnie nie było stać. Wiadomo, no nie, to są duże tak? środki. Ja Ci mówiłem, że Tobie wspominałem, że 7,5 tysiąca wtedy to jest bardzo dużo, to jest jakbym wyrzucił przez okno 7,5, to jest tylko opakowanie. Tak. I te pierwsze pudełka, które już później ostatecznie zamówiłem, to są te małe firmy, czy oni robią dużo opakowań, spod Poznania. Ja to pokazywałem kiedyś Wam na cekę, były 2 do wyboru. I to już oglądałeś, nie? W dotyku, ci, którzy to już kupili te maszynki z tymi pudełkami ostatecznymi, to jest naprawdę bardzo wysoka jakość i nie wstyd to nawet w Dubaju sprzedawać, nie? Wsadzam do tego maszynkę, właśnie tu jest też polerowanie z tym takim lekkim połyskiem, te satynowanie. Wsadzam maszynkę. Jestem dystrybutorem tych żyletek Barbero z Czech Blades. Kupuję je bezpośrednio u producenta, więc mogę je wsadzać tutaj. Też europejski produkt, bliski nam kulturowo z Czech. Nie jakieś takie pakistańskie żyletki. Poczekaj, nie chowajmy tego, bo właśnie chciałem, żebyś chwilę o tym nam powiedział. Zobaczcie. Standard Razor, zdjęcie maszynki. Tutaj mamy opis całej instrukcji, mamy model, materiał, numer seryjny, data produkcji. Wszystko pięknie, ładnie, fajne karteczki, fajnie to wygląda. Wspomniałem tutaj firmę francuską Aliter Dourdin. Oni do swojej maszynki mają takie kwadratowe pudełka, dają kartkę taką ze zdjęciem jakiegoś chyba pana czy coś, jakąś krótką historią i to jest uzupełnienie. Ta kartka jest nieco większa chyba od pudełka, musi być luzem. Wiecie, że jestem posiadaczem chyba jedynego Tedalusa w Polsce. Zapłaciłem wtedy równowartość swojej emerytury prawie, z cłem ze wszystkim. Ja go kupiłem z próżności do kolekcji. Chciałem zobaczyć, dlaczego to 800 euro i chciałem się czegoś nauczyć. I tam jest właśnie 3 rodzaje wykończenia w tym Tedalusie, bo jest wykończenie maszynowe, jest lekka satyna w połowie rączki i te końcówki są zapolerowane. Trochę wcześniej miałem taki model maszynki z rączką bardzo podobną do Tedalusa i ja tak zrobiłem te wykończenie właśnie te polerowane. Takie końcówki Włosi nazywają na tą mokosz, że to jest Tedalus dla ubogich. Nie? Bo Tedalus 800 euro to 150 euro, nie? Ale jakość wcale chyba tak bardzo się nie różni, bo ja widziałem obie rączki. Jakiś Włoch się pytał, że to taka kopia jakby, nie? Nie, bo mówię Tedalus formuły pierwszej, a ja zbieram takie pamiątki, jakieś biblioteki historyczne, mam armatę taką z czasów Sienkiewiczowskich, nie? I ona jest właśnie w kształcie tej prawie że rączki. Tam gdzie się ląd podpalało, to też się w głowie sobie przekręca, nie? Na tym. I
Zostawiłem te pudełka, w zasadzie jedyne było jakieś odejście, pudełko do tych regulowanych, ale ja nie jestem do końca do nich przekonany. Ty jesteś przekonany. Ja musiał znaleźć producenta Mhm. e, albo z kimś współpracować, kto w drewnie robi, bo to jest następna jakby działalność, a jestem cały czas jeden sam, Tak. żeby robić tak jak Sebastian. Sebastian sam sobie robi jakieś takie nabrzytwy z jakichś Tu mówimy palisandrów, coś Sebastian takiego. Cichy, producent Cichomski. brzytew, tak? Tak, coś takiego. To jest dodatkowy jakiś taki powiększający, ale skądinąd wiem, że ty byś chciał taki, ale mam kolegę, który dużo, klienta dobrego, który dużo maszynek ma moich i on to wyrzuca. Mhm. Znaczy nie on, tylko żona, a na Tak. coś mi to. No tak, no. Już jest po tygodniu już Jak tego nie w ma domu. miejsca, to nie ma pudełka. No. Ale mówiliśmy też mówiłeś o te Dalusie i o tych wkładkach, które tam są opisowe, bo domyślam się, że chciałeś o tym paszporcie coś powiedzieć. Tak, tak. To Tam, taka... tam jest taka książeczka typu paszport Polsatu, Paszport. tylko że ładnie zrobiony, ładnie zszyty. No, wygląda to produkcja, taka technologia podobna jak produkcji paszportów, trochę różnych wkładek, takich bibelotów. Oczywiście to też nie jest potrzebne do niczego, bo to łatwiej zgubić, na przykład chyba Mariuszowi Pipce, nie pamiętam czy z tym paszportem wysłałem maszynkę, czy mu dałem na zlocie, ale ja nie mam w ogóle pojęcia, jakbym ją używał, gdzie to jest później, nie? Czyli to są takie Ale dodatki. widzisz, są też Ale kolekcjonerzy. pomyślałem- Ja na przykład trzymam wszystkie pudełka i wszystkie karteczki i cenię to, że je mam. W kwietniu tego roku Mhm. postanowiłem wynająć biuro. Wracając parę dni wcześniej z targu w Poznaniu, przyjechał do mnie, razem żeśmy jechali i do mnie do domu, ja w domu miałem kartonozę, w małym pokoju magazyn tego mojego towaru. Z kolegami z Krakowa je wracałem i oni weszli do mnie na jakiś taki przegląd nowej Ariany, miałem 3 kartony je wypakowane. Zaczęli oglądać, zaczęli zbierać, zamówienia jakieś musiałem zrobić dla nich, nie? I tak mi nabałaganili, nawyciągali tych takich, oni pakują Włosi, opakowują, nie będzie widać, takie Tak, taśmy papierowe. Ja to później recyklinguję, czyli dalej przetwarzam, żeby nie mieć jakichś odpadów, nie produkować odpadów, jeżeli to można wykorzystać do pakowania. I oni mi tego nawyciągali, ja później i moją kotkę szukałem i sam siebie i telewizora, nie? No takie. I w poniedziałek ja tu byłem w biurach, wiedziałem, że to moje pomieszczenie jest jeszcze wolne. Rozmawiałem z Pawłem z tej agencji WUSA. Trafił się właściciel tego budynku. Panie Sebastianie, za ile i czemu tak drogo? Powiedział mi cenę, cena mi odpowiadała, wynająłem biuro. Przez 2 tygodnie tu się wprowadzałem, 2 regały musiałem zrobić jeszcze. Jak widzicie, zresztą na początku widzieliście, były zdjęcia, wchodziliśmy tu do biura, jesteśmy, ten wywiad przeprowadzamy właśnie w biurze Staszka tutaj, dookoła jesteśmy. Meble były już na wyposażeniu, obłożeni. więc jakiś koszt mi odpadł. Oczywiście tu był kolega RS w takiej hurtowni u Zbira w Gdańsku, czyli u mnie też musi być trochę kartonów takich bieżących. Na dole w takim dużym pomieszczeniu, gdzie Rafał tam fotografował, tam mam skład rączek i tam na przykład jak przyjadę z satynowania czy polerowania, to tam mam taki kącik, że te rączki muszę umyć, te maszynki muszę umyć, jest myjka ultradźwiękowa. Mam taki specjalny płyn do stali konserwujący, więc i tym płynem wytarte i dopiero trafiają do pudełka. A wracając do tych wkładek, pokazałem to po sąsiedzku Pawłowi. Nie ma problemu. Ale ja mówię, Paweł, jak ja sprzedam 2 maszynki, to ja bym chciał od razu pisać na bieżąco numery. Ja wiem, kiedy zostały one zrobione, kiedy do mnie trafiły z Jaworzna. Nie ma problemu. 4 mi wchodzą na arkusz. To może, no to dobra, mówię, no to jak mam więcej, to i tak 4 sobie zrobię. 2 sprzedałem, 2 już jadą do kupującego, a 2 mam na zapas. I rośnie mi tu półka i mam gotowe. I czasami w tej chwili już mam około 50 w zapasie, więc mniej częściej jeżdżę na wieś do mojego warsztatu mechanicznego, więcej tutaj już siedzę, bo tu mam ich sprzedaż. Jestem troszeczkę związany, bo przyjeżdżając rano, ja od 9 zaczynam, przyjeżdżając rano, ja tu muszę zrobić zamówienia, zapakować, zrobić zlecenia dla kurierów. Jedynie paczkomat, widziałeś Orlenu, mam koło bloku, więc nie muszę jechać na paczkomat na stację benzynową jak kiedyś.
tylko idę do domu i wsadzam do tego. Najpierw przyjeżdża kurier impostu, zabiera, później kurier DPD zabiera te rzeczy i ja mogę na przykład iść na dół do tego warsztatu czystego, takiego montażowego i tam sobie coś robić. W tej chwili jeszcze mamy nieposortowane te rączki są moje, no to muszę jakoś organizacyjnie zrobić, ale cały czas brakuje czasu. W zasadzie do domu przyjeżdżam, taki normalny dzień, kiedy nie jadę tam do warsztatu mechanicznego, to do domu przychodzę 15 do 16 godziny. Jeżeli jadę na warsztat mechaniczny, to tutaj jak już pozbywam się kurierów, to jest godzina 13, jadę tam na wieś, robię i tam po 15, 16 kończę. Później z samochodem do garażu, do sklepu, coś wymyśleć po drodze też na obiad, bo mam wczorajszy. No i tak dzień mija. Czyli praktycznie przyszedłeś na emeryturę, żeby na emeryturze znowu pracować po 8 godzin dziennie. Ale tu w mojej okolicy wszyscy jakoś szukają jakiegoś zajęcia. Przeważnie mamy tutaj piękne tereny wędkarskie, więc przeważnie łowią ryby. Idą na ryby, on na emeryturze będzie sobie siedział na rybkach. Część gdzieś tam się dodatkowo zatrudnia na zasadzie, tu jest Brico Marché, kolega Brico rozwozi ten towar jakiś taki gabarytowy. Część coś dłubie, część się zapija, bo nie ma co robić, na działkę chodzą, część z nudów, a miał skłonności do alkoholu, no to no niestety, no takie są losy ludzkie. A część ma jakieś, miałem tą działalność, tą obecną gdzieś tak 2017-18, ja na pudełkach mam 2017, ale jak Ci pokazywałem, ja równie dobrze mogę zrobić 1989, tak jest. A 2017 dlatego, że już wtedy na forum Brzytwa pokazywałem pierwsze projekty i te pierwsze moje rączki wchodziły. Na takiej zasadzie, że trzeba jakoś sprawdzić, wypróbować rynek, wygaszacz, wypróbować rynek i uruchomić działalność. No, ja wiem, że też i te pewnie byś sobie chętnie powędkował, ale bardzo dobrze, że raczej się zająłeś maszynkami, bo dzięki temu możemy wędkowałem, ja byłem kiedyś ważnym wędkarzem, miałem na zawodu Mistrzostwo Polskie, mieliśmy tutaj klub wędkarski, spinningowy, no, jakieś osiągnięcia mam nawet na tym, to ja wiem, ale lepiej, że się zająłeś maszynkami, bo dzięki temu możemy wszyscy się nimi cieszyć. Na sam koniec chciałbym się dowiedzieć, takie sobie pytanie zapisałem, czy ja część znam odpowiedź na to pytanie, ale fajnie jakbyś nam też to przybliżył. Po pierwsze, czy eksportujesz maszynki na rynki zagraniczne i jakie są największe bariery wejścia na takie rynki międzynarodowe? W domu mam taką mapę, nie możesz, ty masz dużą alergię na koty, jest tych alergenów w cholerę, ale to może zdjęcie możecie wyślę, ale nie chciałbym za bardzo jej publikować też. To jest taka mapa korkowa, tylko przyklejona. Zresztą mam sklep na Etsy, to widać, że tam było sprzedawane. Najgęściej tych pinezek, tych plastikowych, tych kolorowych jest w Ameryce Południowej, nie? I nawet jak te cywilizowane części Kanady, czyli tam, gdzie jest urbanizacja jeszcze i jest duże zasiedlenie, bo Kanada to głównie też pustkowia północy, ale to Vancouver, okolice Montrealu, Toronto, Ottawy, Kanada, całe Stany Zjednoczone. W zasadzie kiedyś sprawdzałem, to w każdym stanie mam jakąś maszynkę, przynajmniej jedną, nie mam na Hawajach. Od niedawna mam na Alasce ROD, jeszcze mnie zaproszą na ryby do takiego miejscowości liczącej 1000 mieszkańców, Tot, znanej z kopalni złota dużej, nie? I zapraszał mnie tam chyba na łososie, nie? Napisałem, że fajna, ciekawa, droga wyprawa, a ja już jestem na emeryturze, nie? No i trochę daleko. Ameryka Północna jest? Tak, jest. Południowa? Nie, południowej nie ma. Nie ma jeszcze maszynki? Afryka jest, bo jest ta regulowana w RTA, tego gościa, który prowadzi tą stronę o maszynkach regulowanych. Ona via Łotwa dotarła do niego. Europa jest? I jest na Wyspach Kanaryjskich, bo ktoś z Wysp Kanaryjskich kupił, czyli to jest Afryka, nie? Europa cała. Oczywiście. Najmniejsze miejsce w Europie San Marino. Bo oni mają włoskie adresy, ale poznałem po kodzie pocztowym, widziałem po tym. Azja? Jest, w Azji mam dużo odbiorców. Australia? Jest. Czyli praktycznie tylko mówisz Ameryka Południowa cię czeka. W Japonii rody są bardzo popularne. Nawet w Tajlandii mam jedną miedzianą, jedną z brązu. Singapur,
Indonezja. W Australii, no oni mają jakieś forum australijskie. Jak pisze słowo nie pazur, tylko puzar, jakoś Aha. on przekręcił, wygoogluje się na pierwszych miejscach i tam są chyba z 2 czy 3 polskie maszynki, a w sumie są 4 polskie, bo jest maszynka też Husaria, która była wyprodukowana w Polsce w niewielkiej ilości, ale jest. I jest tam też recenzja tej maszynki. Super. No dobra, myślę, że tak. Jeżeli będą jakieś pytania, to pod filmem dawajcie komentarze. Postaramy się do nich też, ja postaram się wrócić. Najwyżej Staszka dopytam o niewielkie rzeczy. Wielkie dzięki. Dzięki Byłem bardzo. tutaj u Ciebie, Pozdrawiam. obiecywałem od dawna i się w końcu pojawiłem. Wiem, że przekładałem to wiele razy, ale jestem. Bardzo mi się to podobało, super dni, poznałem naprawdę i fajnych ludzi i naprawdę ja się nie spodziewałem, że to Wiesz, że tak ty jesteś wygląda. trzecim gościem dopiero z branży takiej Mhm. która kiedyś na forum Brzytwa, pomijając, że Pims, Heniek, to jeszcze w domu byli, Heniek już był tu u mnie chwilak, ale z ludzi, którzy są związani z tymi grupami tradycyjnego golenia czy z forami, to jesteś trzeci. Bo Szczepan, który bardzo ładne rzeczy robi w rzadkich metalach, robi jakieś pędzle u siebie tam w warsztacie w Warszawie, to mi tam pomaga, to był i na tym mechanicznym też, to był w maju. Niedawno mnie odwiedził Witek Nicowski, który swego czasu był też moderatorem na Brzytwie, to weekend tutaj u mnie spędził i Artur, ten od Piór z Wrocławia też przyjechał w niedzielę, także i Witek był tam i spał gdzieś w tym samym hotelu co ty i też tutaj cały poniedziałek ze mną spędził, naprawdę się nie nudził. Podaj karton, podaj mi to, tam w mydłach, on się gubił, bo ja tu wiem mniej więcej co jest na tych półkach, w szafkach, więc ja to szybko zrobię, nie? A Witek niestety, no trzeba znaleźć, zlokalizować, nie? Super, to jeszcze raz dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Dzięki za wywiad, było naprawdę miło.